Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu Forda K+. Na początek geneza modelu, bowiem nazwa jest nieco myląca. Ten samochód nie jest typową trzecią generacją popularnego małego miejskiego auta należącego do segmentu A, ani nie jest też powiększonym Fordem K. To zupełnie nowy model, większy, przestronniejszy, mocniejszy i 5-drzwiowy. Spytacie pewnie dlaczego w związku z tym producent nie nazwał go inaczej. Otóż odpowiedź jest prosta. Wypromowanie nowej nazwy jest zbyt kosztowne. Łatwiej użyć więc istniejącej i ją delikatnie przerobić. Ciekawostką jest, że Ford K Plus swoją premierę ma w Europie w tym roku, a na rynkach Ameryki Południowej czy w Indiach oferowany był już od 2014 roku. Można go tam było spotkać pod nieco inną nazwą jak Ford Aspire lub Ford Figo. Specjalnie też na tamte rynki powstała nawet odmiana sedan tego modelu. Ford K Plus należy teraz do segmentu B i mierzy 3920 mm, czyli jest o 30 cm dłuższy od Forda K poprzedniej generacji i tylko o 12 cm krótszy od obecnej Fiesty. Rozstaw osi jest tylko o 4 mm krótszy od obecnej Fiesty, a to oznacza sporo miejsca w kabinie. I rzeczywiście, z przodu, przy wzroście 186 cm, bez problemu mieszczę się i mam nad głową jeszcze kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Kierownica ma regulację tylko w jednej płaszczyźnie. Również z tyłu miejsca jest wystarczająco i nie dotykam ani głową, ani nogami. Niestety, ale producent nie pomyślał o zamontowaniu przycisku do otwierania bagażnika na zewnątrz, w związku z tym zrobimy to tylko z kluczyka lub z kabiny. Kufer ma 270 litrów, dwa haczyki do powieszenia zakupów, a pod podłogą znajdziemy koło dojazdowe, a nie zestaw naprawczy. Po złożeniu tylnej kanapy otrzymamy 849 litrów pojemności. Wnętrze Forda K Plus jest bardzo podobne do tego z poprzedniej Fiesty i to nie powinno nikogo dziwić, bowiem ten samochód czerpie garściami z obecnych, jak i poprzednich rozwiązań technologicznych Forda. Same plastiki są dość twarde, ale za to spasowanie na najwyższym poziomie. To, co mnie osobiście urzekło, to mała półka wyprofilowana tak, żeby nie wypadał telefon oraz tunel środkowy z aż 4 cup holderami oraz dodatkowymi przegrodami na drobiazgi. W cup holderów w aucie to mamy aż 8, bowiem w każdych drzwiach są jeszcze po 2 z każdej strony. Środkowy tunel jest idealny na drobne pieniądze, okulary czy pilota do garażu. Proste, a jakże przydatne w każdym aucie. Schowek przed pasażerem jest dość mały, a w środku znajduje się miejsce, gdzie wyłączymy poduszkę powietrzną pasażera. Pomimo przynależności do budżetowych aut, Ford K Plus może być naprawdę nieźle wyposażony. Na pokładzie znajdziemy radio, bluetooth, automatyczną klimatyzację, nawet podgrzewane fotele, elektryczne szyby i lusterka czy tempomat. Poza tym na liście opcji znajdziemy jeszcze autoalarm, czujniki parkowania czy podłokietnik dla kierowcy. Oczywiście to wszystko kosztuje ekstra, a w podstawie nie mamy nic z tych rzeczy. Do cen jeszcze wrócę. Teraz pora na jazdę. Pod maską Forda K Plus w Polsce pracować może tylko i wyłącznie wolnossący silnik 1.2, który w zależności od naszego wyboru generuje 70 lub 85 koni mechanicznych. Jest to 4-cylindrowa jednostka, która jest tak naprawdę lekko zmodyfikowanym silnikiem o pojemności 1,25 litra, znanym z poprzedniej Fiesty. Prosta i sprawdzona konstrukcja, bez żadnych udziwnień typu start-stop. Testowany egzemplarz to mocniejszy wariant, 85-konny, który od słabszego różni się tak naprawdę tylko i wyłącznie oprogramowaniem. Sprint do setki trwać powinien 13,6 sekundy, choć mi udało się uzyskać 13,5 sekundy. Nie oszukujmy się, Ford K Plus nie jest rakietą i nigdy nie będzie. To miejskie małe autko. Żeby pojechać szybciej, trzeba naprawdę mocno pociągnąć auto po obrotach, a to niestety wpływa na nasze spalanie. Ford K przy prędkości 60 km na godzinę pali 3,2 litra, przy 100 km na godzinę 5 litrów, a przy 120 km na godzinę 6,9 litrów. Przy wyższych prędkościach spalanie już mocno wzrasta ze względu na zastopywanie skrzyni. Na 5. biegu przy 120 mamy niemal 3,5 tysiąca obrotów. W mieście przy spokojnej jeździe udało mi się uzyskać 6,4 litra, natomiast jeżdżąc trochę szybciej 7,3 litra. Wnętrze, silnik, a także płyta podłogowa i skrzynia biegów zostały zapożyczone z Forda Fiesty. A to oznacza jedno, świetne właściwości jezdne. Specjalnie w trakcie testu pożyczyłem od znajomego Forda Fiestę poprzedniej generacji, aby porównać właściwości jezdne. I wiecie co? Różnica jest praktycznie żadna, a to ogromny plus, bowiem Fiesta to jeden z najlepiej prowadzących się aut na rynku. Zarówno zawieszenie, jak i skrzynia biegów czy układ kierowniczy pracują tak, że pod maską Forda K mogłoby spokojnie być 2 razy więcej mocy. Ale nie ma i nie będzie, a przynajmniej nie w Polsce, bowiem na innych rynkach poza silnikami 1.2 są jeszcze jednostki benzynowe 1.0 oraz 1.5 o mocy nawet 112 koni.
Cennik Forda K Plus w tym momencie dzięki promocji zaczyna się od 37 900 zł. W pełni wyposażony egzemplarz w dodatki, o których wcześniej mówiłem, to wydatek 48 710 zł. Dorzucić można jeszcze felgi aluminiowe 15-calowe za 1500 zł oraz jeden z 7 opcjonalnych lakierów w cenie od 600 do nawet 2400 zł. Tylko kolor biały nie wymaga dopłaty. To, czego brakuje w podstawowym K Plus za 37 900 zł, jest brak klimatyzacji oraz radia. Te dostaniemy po wyborze pakietu Coolant Sound za 3000 zł, choć lepszym rozwiązaniem jest dopłacić 4000 zł i wyjechać autem w wersji Trend Plus, gdzie już w standardzie poza radiem i klimatyzacją dostajemy mocniejszy silnik o mocy 85 koni, system multimedialny SYNC 1.1 z odtwarzaczem CD, komunikacją głosową, sterowaniem na kierownicy oraz programowalny kluczyk. Czyli za 41 900 zł możemy wyjechać z salonu dobrze wyposażonym nowym autem, które jest przestronne i co najważniejsze bardzo dobrze wykonane i ma świetne właściwości jezdne. Ford miał świetny pomysł na nowe tanie auto. Zamiast na stylistyczne smaczki czy mocne nowoczesne silniki postawił na prostotę i sprawdzone rozwiązania. Ładne, ale nie krzykliwe nadwozie, dobrze wykonane, ergonomiczne i przestronne wnętrze oraz sprawdzona mechanika zaczerpnięta z poprzedniej Fiesty. Do tego wszystkiego atrakcyjna cena i świetne właściwości jezdne. To jest przepis na sukces. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, że pod każdym filmem możecie ocenić, czy dany film Wam się nie podobał, czy może tym razem podobał. Cześć!